To jest Państwo od Środka, gdzie przedstawiamy śledztwa dziennikarskie kontrabandy dotyczące świata technologii, polityki oraz spraw społecznych, patrząc przez pryzmat działań przedstawicieli władzy. Nazywam się Oliwier Szczeszyn i jestem redaktorem naczelnym kontrabandy. W tym odcinku zajmiemy się tematem przecieru pomidorowego i tym, jaki związek z tym ma działalność Urzędu Miasta Poznania. Innymi słowy, dlaczego tekst o właściwościach zdrowotnych pomidorów wywołał u aktywistów z grupy nieformalnej Strona Czynna wątpliwości, jak treść portalu miejskiego jest redagowana. Jeden z jej członków, Kuba Orlik, zgodził się na udzielenie wywiadu kontrabandzie. Wszyscy uwielbiamy smak prawdziwych, soczystych i świeżych pomidorów, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że to przetworzone pomidory mogą być zdrowsze. Tak zaczyna się artykuł opublikowany na stronie Poznania w dniu 28 maja 2025 roku. To samo zdanie pisane w wyszukiwarkę daje wyniki z kilku innych stron. Część z nich ma charakter komercyjny. Na większości z nich widnieje adnotacja artykuł sponsorowany. Kuba Orlik z nieformalnej grupy aktywistów Strona Czynna zauważył to jako pierwszy. Więc szybkie wyszukanie w internecie wskazało faktycznie te artykuły na Super Expressie dla ladies, na chestinfohubs.pl, które były o identycznej treści, ale były opublikowane wcześniej, bo na ten artykuł o przecierze na stronie miasta Poznania był opublikowany 27 maja, a już 15 maja pojawiały się identyczne artykuły na innych stronach. Więc tak, tylko tak jak wspomniałeś, na tych innych stronach jest informacja o tym, że to jest artykuł sponsorowany, aczkolwiek na niektórych z tych stronach już ta adnotacja została zdjęta, ale na większości tych stron jest info o tym, że jeszcze w ostatnim paragrafie jest napisane, że jeszcze jest taka fajna firma, która się nazywa Podrawka i ona, prawda, produkuje takie fajne przeciery i tak dalej, i tak dalej. Orlik złożył do Urzędu Miasta wniosek o informację publiczną, pytając wprost o źródło artykułu. Tak, właśnie słyszałem o tym, że tam pisali i powoływali się na badania, na przykład z PubMedu o tej zdrowotności pomidorów. Jak myślisz, czy faktycznie Poznań mógł dostać pieniądze, czy Podrawka miała jakikolwiek wpływ na ten artykuł? Podrawka miała wpływ na ten artykuł, bo on ewidentnie został po prostu podesłany przez Podrawkę. Jak to zostało potem przez miasto ujęte, że miasto w odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej o źródle tego artykułu opisuje autora tekstu jako działający w charakterze podmiotu profesjonalnego podmiot zewnętrzny specjalizujący się w tematyce żywieniowej i świadczący usługi w zakresie doradztwa żywieniowego, posiadający tym samym doświadczenie oraz kompetencje w zakresie żywienia. Aczkolwiek ten podmiot nie został nazwany ani wskazany w żaden sposób, ale prosty research zrobiony w internecie wskazuje, że to ewidentnie była firma Podrawka albo obsługująca ją firma PR-owa, która się nazywa Walk. Redakcja kontrabandy zadała 25 marca 2026 roku pytanie Podrawce, czy miała jakikolwiek wpływ na publikację materiału na stronie Poznania. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Jednocześnie wpłynęła do nas odpowiedź ze strony Urzędu Miasta Poznań. Przedstawiciele poznańskiego samorządu stwierdzili, że nie otrzymali żadnego wynagrodzenia za publikację. Publikacje miały mieć miejsce tu cytat, ramach działalności informacyjno-promocyjnej miasta. W dalszej części odpowiedzi urzędnik przyznał, że materiał nie był autorski. Został on przekazany właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania przez podmiot zewnętrzny wraz z wyraźną zgodą na jego udostępnienie w przestrzeni informacyjnej, a ingerencja redakcyjna ograniczała się tylko do modyfikacji o charakterze weryfikacyjno-porządkującym. To prowadzi do szerszego pytania o sposób, w jaki powstają treści publikowane przez organy państwowe. W tym przypadku Urząd Miasta przyznaje, że artykuł nie był materiałem autorskim, a jego źródłem był podmiot zewnętrzny. Jednocześnie, jak podkreślono w odpowiedzi, nie doszło do żadnej formy wynagrodzenia za jego publikację. Nie wiemy jednak, według jakich kryteriów zdecydowano o jego zamieszczeniu na oficjalnej stronie miasta.
Eksperci ze Stowarzyszenia Watchdog Polska podkreślali w 2020 roku, że tak zwane gazetki władzy zazwyczaj przedstawiają władzę wyłącznie w pozytywnym świetle. Jak czytamy na ich stronie internetowej, pokazywano lokalne władze na uroczystościach, wskazywano ich wkład finansowy w lokalne inwestycje czy objęcie patronatem wydarzeń. Brakowało tam trudnych tematów, mogących w złym świetle pokazać wójta czy burmistrza i tylko w jednym z czytanych przez organizację periodyków znalazło się miejsce dla opozycji z krytycznym wobec wójta artykułem. Opisywana sytuacja miała miejsce w 2018 roku, kiedy to organizacja watchdogowa zapytała się prawie 2,5 tysiąca gmin o to, czy prowadzą swoje czasopisma. Na wnioski odpowiedziało 1546 urzędów, z czego 832 gminy ówcześnie posiadały takie tytuły. Wniosek ten też zawierał prośbę o udostępnienie 5 ostatnio wydanych numerów w tamtym czasie. Jak się dowiadujemy, najwięcej periodyków pojawiało się w województwach śląskim i małopolskim, a najmniej w warmińsko-mazurskim i podlaskim. Sprawa z Poznania wpisuje się w szerszą dyskusję o standardach komunikacji w sektorze publicznym. W tym przypadku pytania pozostają jednak bardzo konkretne. Nie wiadomo, ile podobnych materiałów przygotowanych przez podmioty zewnętrzne trafią na oficjalne kanały miasta. Nie wiadomo też, jakie procedury regulują ich publikację. Formalnie wiemy o jednym z takich postępowań. W 2014 roku Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wskazała, że tzw. gazetki władzy nie powinny zawierać treści reklamowych. Na sam koniec przypomnijmy, że Urząd Miasta podkreślił w odpowiedzi, że materiał został jedynie zredagowany i opublikowany w ramach działań informacyjno-promocyjnych. Dla odbiorców takich treści różnica może być trudna do uchwycenia. Dlatego wprowadzono przepisy, które mają ułatwić rozpoznanie, czy dany materiał powstał niezależnie, czy też ma charakter sponsorowany. Pytanie, na ile one są dziś stosowane w praktyce, pozostaje otwarte. Jeżeli uważasz, że kontrabanda wykonuje dobrze swoją pracę, przemyśl wsparcie finansowo naszej działalności przez serwis Buy Coffee 2 lub Patronite. Pozwala to nam na pokrywanie stałych kosztów funkcjonowania, a jeżeli to będzie możliwe, również częstsze publikowanie nowych audycji lub poszerzenie listy naszych formatów. Linki do wcześniej wymienionych serwisów znajdziesz w opisie materiału oraz w prawym górnym rogu ekranu, gdy odwiedzasz stronę internetową kontrabandy. Za każde wsparcie, niezależnie od kwoty, dziękujemy.